dobry Państwu. Nazywam się Urszula Madera i witam wszystkich na moim kanale, który jest poświęcony mojej pasji, mojemu hobby, jakim jest Parchment Craft. Do tej pory pokazywałam filmiki, które w bardzo przyspieszonym tempie pokazywały cały proces od początku do końca, w jakim powstają moje prace. Jednym się to podoba, inni zaś uważają, że jest to zbyt szybkie i że nowe osoby, które dopiero zaczynają, nie mogą z tego skorzystać. Postanowiłam więc stworzyć nową serię pod tytułem The Secrets of Parchment Craft, która jest skierowana do zupełnie nowych osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tymi technikami, a więc do absolutnie początkujących. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry Państwu. W pierwszym odcinku mojej nowej serii The Secrets of Parchment Craft chciałabym opowiedzieć, a przede wszystkim pokazać, co to jest Parchment Craft. Po polsku to techniki pergaminowe. Będę się jednak posługiwała nazwą Parchment Craft, dlatego że mieszkam w Anglii i tutaj taka nazwa funkcjonuje. Jednak muszę stwierdzić, że nazwa ta nie jest powszechnie znana. Oczywiście jest grono pasjonatów, którzy tym się zajmują od lat, ale jest to stosunkowo nieliczna grupa osób. Większość ludzi po prostu nie ma pojęcia, że coś takiego w ogóle istnieje. Ja sama też na to trafiłam zupełnie przypadkowo, szukając zupełnie czegoś innego w internecie. Dlatego właśnie chciałam pokazać Państwu, co to takiego jest. I chciałam pokazać na podstawie swoich własnych prac, które sama wykonałam i w większości sama zaprojektowałam. I właściwie co to jest ten Parchment Craft? Parchment Craft jest to metoda, a właściwie szereg metod zdobienia papieru, który tutaj w Anglii nazywamy parchment paper, a w Polsce to kalka pergaminowa, papier pergaminowy. Za pomocą takich technik jak tracing, czyli odrysowanie wzoru, embossing, czyli wytłaczanie, cieniowanie, perforating, czyli dziurkowanie, cutting, wycinanie i wiele różnych kolorowych technik. Możemy zrobić naprawdę wiele pięknych i bardzo, bardzo różnorodnych prac. Tutaj są moje bardzo wczesne prace, kiedy dopiero zaczynałam swoją przygodę z moim nowym hobby. I muszę tutaj też dodać, że właściwie od samego początku robiłam swoje własne projekty. Nie lubiłam robić żadnych rzeczy na podstawie cudzych wzorów. Jest oczywiście kilka wyjątków, które też pokażę później. I te prace to są takie moje bardzo, bardzo wczesne. Tu mam już takie troszkę późniejsze, takie troszkę bardziej zaawansowane, gdzie są już łączone różne techniki. Ale wszystkie te prace to są tak zwane white work, czyli po prostu białe prace, tutaj bez użycia koloru. Tutaj mam troszkę inne prace, tu na przykład to już jest bardzo dużo wycinania. Tutaj to są tak zwane grid work, bo to są robione na płytkach. I tutaj już jest dużo wycinania i embossingu. Ale tutaj widać, jaką różnorodność można tutaj mieć. Jak różne rzeczy można zrobić. Tu już mam takie karteczki, które też dość dawno robiłam. To były prace egzaminacyjne do Parchment Craft Guild. Zdałam 2 egzaminy, Affiliate i Associate. I to są właśnie prace egzaminacyjne. Tutaj też jest embossing i tutaj też jest kredki, dry pencil, czyli kredki po prostu. I tutaj tusz
i felt tip, czyli pisaki. No i te karteczki to są nie moje wzory. A tu jeszcze tą samą techniką są zrobione karteczki, to są moje wzory, ale ta sama technika. I przy okazji pokażę jeszcze inne prace, które są nie według moich wzorów. To zrobiłam sobie taki swój prywatny egzamin, czy potrafię tak jak uznani designerzy. To jest zakładka według Dorothy Holness. Dwie takie karteczki i dekoracja ścienna według Kanikar Saxir. I to też taka dekoracja ścienna według Julie Roses. A reszta prac to są już moje własne wzory. I tu jeszcze pokażę tutaj inne techniki kolorowania, na przykład to jest malowane farbami Pintura Paint firmy Pergamano. Zakładka i tu kilka karteczek. To jest jedna z technik. No inną metodą kolorowania to jest po prostu dry pen, czyli kredki. To było malowane kredkami Faber-Castell. Takie właśnie rzeczy. I tutaj właśnie te magnolie, jest film na moim kanale, jak malować właśnie te magnolie. I jeszcze mam tutaj taką karteczkę z motylkiem i tu też jest film, jak malować tego motylka, i to jest malowane kredkami Watercolor Derwent Metallic. I można właśnie obejrzeć film na kanale. Oczywiście karteczki możemy robić na przeróżne okazje i tutaj mam na przykład świąteczne takie karteczki. Święta Bożego Narodzenia, czy karteczki związane ze świętami wielkanocnymi. I tutaj mam takie jajeczka dekoracyjne. Więcej kartek można zobaczyć na mojej stronie na Facebooku Art and Parchment Craft with Urszula Madera. Tu jeszcze mam takie ATC karteczki maleńkie. To jest na czarnym pergaminie. I tu mam jeszcze takie dwie karteczki właśnie na czarnym pergaminie. I to jest embossing. Chciałam zauważyć, że to nie jest malowane kredkami, żadnymi farbami. To jest po prostu embossing na czarnym pergaminie, który wygląda od spodu w ten sposób. Jeszcze na ciemnym pergaminie to mam jeszcze właśnie takie kwiatki. To też jest embossing na fioletowym. I tutaj jest też embossing i troszeczkę podkolorowane później kredkami. Jeszcze możecie Państwo zobaczyć tutaj kolekcję obrazków na ścianie. I te wszystkie obrazki są malowane przy pomocy kredek Faber-Castell Polychromos. A tutaj mam jeszcze białe wersje tych samych kwiatów. Po prostu do każdej kolorowej karteczki dorabiam sobie białą wersję. A jeszcze nie wszystkie są gotowe jeszcze.
Także postanowiłam sobie zrobić taką kolekcję właśnie takich i białych, i kolorowych. I tutaj mam jeszcze właśnie kilka na różnym etapie. Jak widać, że tutaj są po prostu jeszcze na różnym etapie. I to widać tutaj, że ja najpierw robię koronkę, a dopiero później embossing. Dlatego kwiatów, dlatego że no, na koronce znacznie łatwiej się pomylić i szkoda byłoby pracy. Tu mam karteczki takie, które były publikowane. To było publikowane w magazynie Parchment Craft. Właściwie jedyne jest jeszcze jedno jakieś pismo, coś koronki, lapsa. Parchment Craft właściwie jest jedynym magazynem obecnie, dlatego to jest tak mało popularne, bo różnych magazynów dotyczących cardmakingu, scrappingu jest mnóstwo, a tylko jeden magazyn, który po prostu promuje takie rzeczy. I to też było publikowane, jeszcze była druga karteczka tego na czerwonym, z czerwonego pergaminu, kolorowego pergaminu czerwono, coś tam żółtego. I to było w takim specjalnym wydaniu magazynu z okazji wystawy Parchment Craft w Bristolu. W tej wystawie brałam udział kilka razy. Właśnie prezentowałam swoje prace. Oprócz różnych kartek, obrazków możemy jeszcze robić różne dekoracje, na przykład taki dekoracyjny motylek. Mam takie jeszcze inne różne dekoracje, już takie dość dawne. Już dość dawno robione. Jest film właśnie, jak zrobić tą dekorację ścienną. To są już takie troszkę nowsze. I możemy tutaj, mam jeszcze taką całkiem dużą, z dużego arkusza. I jeszcze możecie Państwo zobaczyć oczywiście wachlarze i dużą rozetę tutaj na ścianie. No i oczywiście można robić różne dekoracje choinkowe. Ja tutaj mam takie różnego rodzaju gwiazdeczki, choineczki. Gwiazdki są już troszkę zużyte, bo one już kilka razy na choince wisiały. Taka choineczka, gwiazdeczki. Takie karteczki dołączone do prezentów na przykład. Mam tu jeszcze takie, jeszcze inne kształty. Takie z dwa nóżki. Jeszcze takie ozdóbki. Niektóre już straciły uchwyty, to już było kilka razy na choince i się tutaj pourywały, trzeba będzie ich dorobić coś. No i oczywiście śnieżynki, które tutaj właśnie pokazywałam, jak robić te gwiazdki na choinkę, te płatki śniegu. Tutaj jest i jest na moim kanale 5 filmików na temat właśnie tych gwiazdek, jak zrobić te gwiazdki śniegowe. Troszkę się nie tutaj to. Teraz będzie 6 rodzajów tych gwiazdek.
Także takie rzeczy też można robić. I tutaj jeszcze na koniec pokażę jeszcze jeszcze możemy zrobić różnego rodzaju pudełeczka. Pudełeczko w kształcie serca. To jest filmik na moim kanale, jak zrobić takie pudełeczko. Mamy pudełeczko z wykorzystaniem ładunkowanego pergaminu. Mamy jeszcze pudełeczko takie, a w środku mamy taką parę takich maleńkich buciczków. I na koniec takie abażurki. Nie wiem, czy to dobrze widać całość. I właśnie filmek z tymi dwoma abażurkami jest na moim, znaczy dwa filmy są na kanale z tymi dwoma abażurkami. Różnią się tutaj troszkę brzegiem, no i oczywiście inny kwiat. I to by było na dzisiaj tyle. Zapraszam na następny odcinek, który będzie poświęcony papierowi, czyli parchment paper, z którego robimy właśnie takie rzeczy. I zapraszam do oglądania filmów na moim kanale. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania i komentowania, jeżeli macie jakieś uwagi. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.